wszystkim, z tej strony Ula. I na wstępie bardzo dziękuję za tak ciepły odbiór tej serii i zapraszam na jej kolejny, bardzo wyjątkowy odcinek. Przed nami bowiem nie byle jaki custom, a portret prawdziwej klaczy, którą osobiście znam, Meksykany. Jej właścicielką jest moja przyjaciółka, Patka, znana wam pewnie z niektórych moich filmów. Skończyła ostatnio 18 lat i pomyślałam, że to idealny pomysł na wyjątkowy prezent osiemnastkowy. Patty i Mexi to jedna z moich ulubionych par. Obie dziewczyny są piękne, zdolne i niesamowicie uparte. Myślę więc, że mimo pokoju dosłownie obklejonego Meksikaną, Patce nie będzie robił różnicy jeszcze jeden jej wizerunek. Meksikana to klacz szlachetnej półkrwi, maści karosrokatej. Opowiem wam o niej trochę więcej w dalszej części filmu, tymczasem wybierzmy naszą ofiarę. Ulu, dlaczego na portret lekkiej klaczy sportowej wybrałaś okrągłego, włochatego kucyka? Dobre pytanie. Zrobiłam to z kilku powodów. Po pierwsze, Patka trochę siedzi w modelarstwie i zawsze bardzo chciała jakiegoś konia na tym moldzie. Na moje szczęście do tej pory go nie zdobyła. Connemara Mare to przepiękna rzeźba autorstwa jednej z moich ulubionych artystek, Sary Minkiewicz-Broing. Model przyciąga oko dynamiczną pozą, burzą szalonych loków, masą zmarszczek i żyłek. Ten niepozorny konik jest pełen ekspresji, energii i temperamentu. A pozwólcie, że to powiem, Meksykana poza wyjątkową urodą ma również kawał charakteru. Dlatego myślę, że ten custom nie będzie dosłownym, a raczej artystycznym portretem. Nie ma oddawać wyglądu, tylko charakter i energię tego konia. Zobaczymy, czy mi się to uda. Wszystkie materiały, jak zawsze, znajdują się w opisie filmu. Przypominam też, że to filmik z ogólnym procesem twórczym, a nie tutorial. Jeśli chcecie zacząć malować customy, to mam na ten temat całą serię dla początkujących. Bierzmy się za prepping! A wierzcie mi, jest co preppingować. Breyer, jak to zwykle przy białych modelach, olał malowanie, no bo przecież plastik już jest biały, to co się będziemy męczyć. Żeby więc w ogóle widzieć, co robię, umyłam model w płynie do mycia naczyń i lekko spryskałam szarym podkładem. No i teraz widać, jak źle jest. Nie dość, że część tych pięknych detali zginęła w procesie odlewniczym, to jeszcze w zamian dostajemy masę szwów i nadlewek. Co się w ogóle wydarzyło na tej grzywie? No, ale nie ma takiej wady, której nie wyrówna porządne szlifowanie. Powoli i skrupulatnie pozbywam się wszystkich nadlewek i szwów, które tylko widzę. Używam skalpeli, pilników, papieru ściernego. Zależy, co akurat uznam za skuteczne. To czasochłonny proces, ale im bardziej się przyłożę, tym wyższej jakości pracę otrzymam na końcu. Czasem czuję się trochę jak kowal przy tych customach. Mimo, że nie ma to być dosłowny portret, postanowiłam pozbyć się szczotek pęcinowych kucyka. Malowane nogi Meksykany są zbyt charakterystyczne, żeby zaburzyć ich wygląd masą włosów. Zakładam więc maskę, okulary i rękawiczki ochronne i odpalam swoją szlifierkę modelarską. Oczywiście można to zrobić manualnie pilnikami, ale tak będzie o wiele szybciej. Łatwo dostępne miejsca potraktowałam szerszą końcówką z papierem ściernym, a te trudniej osiągalne drobną końcówką metalową. Przy okazji pozbyłam się też tego paskudnego szwu na jej pośladku oraz kawałka plastiku z prawego ucha, bo wyglądał okropnie płasko. Szlifierka działa szybko, ale dość brutalnie. Dopracowuję więc wszystkie te miejsca jeszcze raz ręcznie, zaokrąglając kształty i wygładzając powierzchnię. Szlifuję. Umówmy się, że ten model to było dużo preppingu, okej? Daję więc chwilę wytchnienia moim biednym nadgarstkom i zaczynam planować jej kantar. Zgadza się, chcę, żeby Meksykana pojechała do domu w wymarzonym przez Patkę kantarze. Cwanie więc zapytałam ją na Insta Stories, co jej się marzy i... Okucia Rose Gold. Rose Gold. Z kryształkami. No pysznie, kryształki to pół biedy, ale Rio Rondo nie robi tego koloru okuć, a ja nawet nie mam takiego druciku. I co ja teraz zrobię? Oczywiście, że znalazłam taki drucik. Za kogo wy mnie macie? Ponadto stwierdziłam, że spróbuję pomalować okucia Rio Rondo. Znalazłam odpowiednią farbę i przetestowałam metodę najpierw na swoim kantarze, żeby nie wysłać w prezencie czegoś, co się zaraz rozwali. I ku mojemu zaskoczeniu malowane elementy mają się dobrze i wyglądają całkiem przekonująco. Odrobinkę farby nalewam do nakrętki po napoju, a powierzchnię okuć lekko szlifuję, żeby miała się do czego przyczepić. Jak widzicie, zostawiłam elementy w blistrach, żeby łatwiej było je malować i suszyć. I postanowiłam użyć złotych sprzączek, żeby w razie przecierania się farby różnica nie była tak wyraźna... Okej, nieważne, złoty kolor też był tylko namalowany. Pysznie. I zaczynam malować, nakładając farbę możliwie cienko i równo. Między warstwami czekam kilka minut, a nakrętkę owijam folią, żeby farba nie wyschła. Pierwsza warstwa tyłka nie urywa, ale po 5-6 są całkiem pomalowane. Okucie odcinam z blistrów, a do sprzączek dodaję ruchome bolce. Resztę okuć przygotowuję z druciku ręcznie. Mam na ten temat cały tutorial, jeśli jesteście ciekawi, jak się to robi.
Ten kantar będzie skórzany i teraz proszę o chwilę uwagi. Wielokrotnie prosicie mnie o filmik na temat pracy ze skórą w miniaturze. I obiecuję, że kiedyś go zrobię, naprawdę. Na razie jednak sama uczę się podstaw i uważam, że umiem po prostu za mało, żeby kogoś uczyć. Jak tylko to ogarnę, to zrobię filmik, macie moje słowo. Teraz pokażę wam tylko techniki, których obecnie używam i jak już wspominałam, nadal się uczę. Każdy pasek przygotowałam ręcznie, dokładnie tak samo. To znaczy, wycięłam, używając skalpela i metalowej linijki. Jak widzicie, robię kilka cięć z małym naciskiem, wtedy jest mniej farfocli. Potem zrobiłam paską tak zwany skiving, czyli skalpelem odchodziłam skórę do grubości niemalże kartki papieru. To chyba najtrudniejszy etap każdego projektu ze skórą. Moja jest niefarbowana, więc robię to sama przy pomocy tego barwnika i pędzelka. Nakładam preparat obficie, aż skóra nie przestanie go chłonąć, z obu stron. A dla zwiększenia realizmu używam tego małego nitowadła modelarskiego, żeby utworzyć na krawędziach imitację szycia. Po dokładnym wyschnięciu barwnika lico skóry wykańczam lakierem, a meszek pod spodem wygładziłam gumą trakagantową. Wcieram małą ilość preparatu palcami. Jeśli trzeba, wybijam w pasku dziurkę starym cienkopisem bez wkładu i małym młoteczkiem. Grunt to uderzyć delikatnie i trzymać wybijak prosto. Tada! I błagam, nie pytajcie mnie o detale, bo jak już mówiłam, sama się dopiero uczę. Zobaczcie, ile materiału musiałam zużyć na nieudanych próbach, aż nie udało mi się osiągnąć efektu. Taki mały kantar, tyle nieudanych prób. W opisie zostawię wam świetne tutoriale od ludzi, którzy wiedzą, co robią dużo lepiej niż ja. Wracając do kantara, zacznijmy od nachrapnika. Przyklejam okucia dwudzielne do paska skóry. Całość przywiązuję na jakiś okrągły obiekt, żeby klej wysychał mi w odpowiednim kształcie. Na górę przyklejam ścięty po bokach bardzo wąski paseczek skóry, smaruję to klejem i przyklejam cieniutki jak papier szerszy kawałek. Dociskam i kształtuję krawędzie nachrapnika jakimś narzędziem. Po wyschnięciu odcinam nadmiar i tadam! Mamy pogrubiany nachrapnik. Wykończam go od spodu kolejnym paskiem, który ma zawinięte do wewnątrz krawędzie, żeby zrobić podszycie. Czas na pasek podbródkowy. W długim odcinku skórki mocuję sprzączkę z bolcem i wybijam dziurkę. Przekładam pasek przez dolną część okuć i zapinam. Dodałam potem też po bokach małe szlufki, które trzymały pasek razem. Wzoruję się na kantarze Love Equestrian, więc chcę też zrobić te wysadzone cyrkoniami paski policzkowe. Normalnie użyłabym w tym celu ozdób do paznokci, ale wszystko jest pozamykane i muszę improwizować. Mam przy sobie farbkę Pearl Pen, która tworzy taki efekt malutkich perełek. Spróbujmy, może podziała. Nakładam kropelki farby na paski i po wyschnięciu dodaję ich więcej, by wypełnić luki. Maluję je farbką Rose Gold... nie wyszło, jeszcze raz. Tym razem robię mniejsze kropeczki i nie wypełniam luk między nimi. Maluję? Dużo lepiej. Biorę następny dłuższy pasek, wybijam w nim 2 dziurki i przy pomocy skalpela łączę je ze sobą w długi prostokąt. Całość przyklejam na paski z kryształkami. I do każdego z tak powstałych elementów mocuję ogniwko. Pozostałe 2 sprzączki mocuję na krótkich paskach i przygotowuję też te, które będą spinać. Sklejam gotowe elementy ze sobą, sprzączki do ogniwek, a paski policzkowe do okuć. I zaczyna to powoli przypominać kantar. Czas na zrolowane podgardle. To nic trudnego, wystarczy obkleić skórą jakiś cienki drucik czy sznureczek. Dociskam klejony element jakimś narzędziem, a po wyschnięciu kleju odcinam nadmiar i tadam! Dzięki drucikowi w środku można ten element dowolnie uformować. Na jednym końcu przyklejam haczyk i zaciskam go na stałe na jednym z ogniwek. Drugi koniec mocuję oczywiście do drugiego ogniwka. I został nam już tylko pasek żuchwowy. Do mojego ostatniego ogniwka z trójkątnym łącznikiem doklejam pasek skórki, a to ogniwko nakładam na pasek podbródkowy, tak by mogło się swobodnie przesuwać. Wolny koniec paska przyklejam do podgardla i gotowe! Jestem całkiem dumna z tego kantarka. Ale Ulu, zapomniałaś o potylicy. A powiedzcie mi, kochani, jak zamierzacie zapiąć pasek potyliczny na tej grzywie? Ja też nie wiem. Dlatego wymyśliłam sobie, że kantar nie będzie go miał, trzymając się na modelu przy pomocy sprytnie ukrytych magnesów. Dzięki temu powstanie wrażenie, jakby pasek po prostu przechodził pod grzywą. Moje magnesy nie polubiły się jednak z metalem sprzączek Rio Rondo. Za to bardzo spodobał im się jeden z moich drucików. Zawijam więc mały odcinek i przyklejam obfitą ilością kleju pod spód moich paseczków. Na modelu zaznaczam ołówkiem, którędy idą te paski i robię w tych miejscach płytkie otworki szlifierką. Wklejam do nich magnesy przy pomocy superglue. Wypadałoby je jakoś zamaskować, nie? Zgadza się, to czas na masę epoksydową. Mieszam ze sobą dokładnie 2 równe kawałki obu komponentów. Serio, trzeba je ugniatać dobre 3 minuty, bo źle połączone części się nie utwardzą. Przygotowuję sobie wodę, narzędzia, opis
I zaczynamy zabawę. Nakładam kawałeczki masy na moje magnesy, wygładzając powierzchnię zwilżonym palcem, żeby nie dało się wyczuć, gdzie kończy się plastik, a zaczyna masa. Jak już mam rozmieszany epoksyd, zajmuję się zakrywaniem tego dziwnego miejsca za prawym uchem. Kilka sprytnie umieszczonych kosmyków grzywy i od razu wygląda to lepiej. Masa leci również na nasadę ogona, którą producent postanowił po prostu zjechać na płasko. I oczywiście jakimś narzędziem blenduję masę z plastikiem. Tak samo jak w przypadku poprzedniego customa z tej serii, robię z mojego konika poprawną anatomicznie klacz. Dodaję też masę wszędzie tam, gdzie szlifowanie nie poradziło sobie z nierówną powierzchnią. Od razu po skończonej pracy dokładnie czyszczę narzędzia, bo jak masa na nich zaschnie, to koniec. A model zostawiam do pełnego utwardzenia epoksydu, czyli na 24 godziny. Po tym czasie jestem mega ciekawa jak nasz kanter. Moment prawdy, czy magnesy zadziałają? Ej, to działa! Będę musiała zrobić trochę dłuższe paski, żeby wyglądały bardziej przekonująco, ale kurde, udało się. Juhu, jak ja kocham szlifować ten model. Używam papieru ściernego, najpierw 150, a potem 800, żeby wygładzić wszystkie szorstkie powierzchnie. To ogromnie ważne w przypadku bryjerów, wszelkie nierówności od razu rzucają się w oczy. Nie będę was jednak tym więcej zamęczać. Czas na porządną kąpiel, żeby nie uwięzić pod malowaniem pyłu, kurzu, tłuszczu i innych wesołych niespodzianek. Kiedy klacz porządnie wyschła, biorę ją w rękawiczkach, wstrząsam puszką z podkładem i pryskam ją dokładnie, trzymając za ogon. Pamiętajcie, że każdy aerozol przed użyciem należy wstrząsać przez 2-3 minuty. Hej, nie zgadniecie! Tak, to znów czas na szlifowanie. Jak to zwykle bywa po pierwszej rundzie podkładu, na jaw wyszły wszystkie niedoszlifowane miejsca, których nie było przedtem widać. Ale to już naprawdę ostatni raz. Po nim pryskam podkładem wszystkie wymagające tego miejsca i daję modelowi porządnie wyschnąć. Już teraz jestem zadowolona z progresu, w końcu widzę ją w jednym kolorze. I muszę przyznać, że wygląda nieźle, ale tych kolorów przydałoby się więcej. Przygotowuję więc swoje pastele. Ścieram na drobny proszek jakimś ostrym narzędziem wszystkie potrzebne kolory. Tak, tam jest fioletowy. Przyznam szczerze, że to malowanie było dla mnie jednym wielkim wyzwaniem. Począwszy od cieniowania, a na detalach skończywszy, chciałam spróbować wielu nowych dla mnie rzeczy. Żeby więc nie gapić się z przerażeniem na puste płótno, to zaczęłam od czegoś łatwego, co już umiem, czyli szarej skóry na chrapach, oczach i między tylnymi nogami. Każdorazowo strzepuję nadmiar pigmentu miękkim, szerokim pędzlem. Po tej krótkiej rozgrzewce poczułam się trochę pewniej i zaczęłam zaznaczać brązy w sierści klaczy. Chcę ująć Meksykanę w jej letniej okrywie, która pięknie pływieje pod słońcem w całą gamę ślicznych barw. Żeby zrobić to najlepiej jak tylko mogę, przez cały czas malowania mam odpalone w tle jej zdjęcia. Mimo że jest kara, to praktycznie nie użyłam przy malowaniu czystej czerni. I jak widzicie, cały czas pozbywam się tego nadmiaru pyłku. Dużo o tym gadam, ale to jest mega ważne. Nie tylko lepiej blenduję kolory, ale też zapobiega ziarnistości. Następnie nałożyłam pomarańczowy brąz w najjaśniejszych punktach i nadszedł czas na odważny krok, czyli wprowadzenie fioletu. Użyłam go przede wszystkim na ciemnych miejscach, czyli na grzbiecie, zadzie, szyi czy części łopatki. I spokojnie, konik nie zrobi się fioletowy, ale ten dodatek sprawi, że czerń podkładu przestanie być tak mocna i spłaszczająca malowanie. Widzicie te wszystkie barwy? Pożegnajcie się z nimi, idziemy werniksować. Oczywiście wstrząsam puszką i robię test, zanim zacznę pryskać model. Tego dnia Vernix nie chciał ze mną współpracować, co tłumaczy moją piękną minę. Ale nie bez powodu powiedziałam, żebyście pożegnali się z kolorami. Vernix bowiem sprawi, że prawie wszystko, co nałożyliśmy, przestanie być widoczne. Często piszecie do mnie spanikowani, że beznadziejnie malujecie, bo na waszym ciemnym koniku nie widać pasteli. Halo, to jest normalne, tak działa optyka. Im ciemniejszy podkład, tym mniej będzie widać, bo czerń pochłania kolory. Widzicie? Prawie nic nie zostało z pierwszej warstwy. Ale to, że pasteli nie widać, nie znaczy, że ich nie ma. Trzeba po prostu nałożyć więcej warstw, aż w końcu się pokażą. W takim razie moja druga warstwa będzie dosłownie powtórzeniem pierwszej. Tym razem poczułam się pewniej z fioletem i zaczęłam od niego, w nieco jaśniejszym odcieniu, skoro i tak już nic nie widać. Potem brązy, szara skóra i tak dalej. I lecimy pod Vernix. Pamiętacie, jak mówiłam, że nie chciał współpracować? No właśnie. Mimo wstrząsania i niemal pełnej puszki, mój aerozol postanowił pluć za dużymi kropelkami, zostawiając nierówną powierzchnię na modelu. Ale bez obaw, jest na to metoda. Biorę skarpetkę, tak, skarpetkę, najlepiej taką frottę. Wywijam na lewą stronę i zaczynam masować model. Ta technika nazywa się buffing, czyli po prostu polerowanie. I proszę bardzo, powierzchnia jest od razu dużo bardziej gładka. Tylko pamiętajcie, żeby to zadziałało, to Vernix musi być kompletnie suchy. Wracajmy do cieniowania. Trzecia warstwa również była powtórką dwóch poprzednich, żeby jeszcze bardziej uwydatnić kolory na tle czarnego podkładu.
Robię tutaj w zasadzie odwrotność tego, co w ostatnim odcinku, czyli pracuję od ciemnego do jasnego. Na ostatniej warstwie dałam sobie spokój z fioletem i skupiłam się głównie na najjaśniejszych punktach maści. Cały czas poprawiam też wszystkie szare miejsca, bo również ten kolor ciemnieje pod Vernixem. I tadam! Kobyłka wycieniowana! Jestem naprawdę dumna z tego, jak wyszła, chociaż nie było łatwo. A zrobi się jeszcze tylko trudniej, bo czas zaznaczyć jej odmiany. Przyglądam się uważnie wszelkim zdjęciom poglądowym i dokładnie zaznaczam wszystkie łatki kredką akwarelową. W razie pomyłki mogę te linie wygumkować. Tak, to jest gumka, mimo że wygląda prawie dokładnie tak samo jak kredka. Po tym zaskakująco długim i frustrującym procesie pełnym poprawiania wszystkiego milion razy, biorę mój ulubiony tusz akrylowy i zaczynam powoli wypełniać jej odmiany. Oczywiście farba akrylowa wymieszana z wodą da taki sam efekt. Tak czy siak trzeba nałożyć kilka cienkich warstw. Wydaje mi się, że dałam 6 albo 7. I rany boskie, miałam ochotę zamordować tą kobyłę za to, że urodziła się srokata. Znalezienie dobrych refek jej łat na brzuchu i ogarnięcie każdej poszarpanej krawędzi odmian na nogach mnie po prostu wykończyło. Ale jak już ogarnęłam, co się gdzie kończy i zaczyna, to malowało się całkiem przyjemnie. Wiecie, lubię te powtarzalne, proste czynności przy malowaniu, to bardzo relaksuje. A wiecie, co nie relaksuje? Jak okazuje się, że zamiast prostych, jasnych kopytek, jak normalny srokacz, Meksykana okazuje się mieć pasiaste kopyta. Nigdy nie malowałam takich w tej skali. Wuhu, kolejne wyzwanie. Ale co zrobić? Najlepiej jak umiałam, trochę zgadując, zaznaczyłam jasne i ciemne miejsca na jej kopytach. Położyłam 2 lub 3 warstwy farby, delikatnie blendując kolory ze sobą. Mimo że robiłam to zupełnie na czuja, to efekt nie wyszedł wcale najgorzej. Korzystając z gotowej farby, pomalowałam od razu kasztany konia. Tak jak w przypadku Glitter Dreams, chcę pobawić się nieco akrylami przy chrapach. Tutaj mam dużo więcej przestrzeni i detali do zabawy. Zagłębienia daję ciemny, a na wypukłe miejsca jasny szary, żeby uwydatnić te piękne zmarszczki. Używam przy tym dużo wody i cierpliwie mieszam ze sobą odcienie. Tak wygląda pocieniowana strona, a tak ta bez akryli. Subtelna, ale widoczna różnica. Pora na oczy. Musicie mi wybaczyć, ale nagrywanie i malowanie tak drobnych detali po prostu nie idzie w parze. Aczkolwiek oczy namalowałam tak jak zawsze, tylko tym razem patrzące w tył. Skoro już bawimy się akrylami, to czemu nie użyć ich na grzywie i ogonie? Te włosy również płowieją pod wpływem słońca, dlatego wszystkie końcówki i kosmyki maluję najróżniejszymi odcieniami brązu. Bawię się gradientem, mieszam barwy, generalnie staram się wyciągnąć z tych bujnych loków całe ich piękno. Efekt jest zdecydowanie lepszy niż same pastele. Wydawałoby się, że to już wszystkie detale, ale nie tym razem. Meksykana poza ciekawymi łatkami swojej srokatości zawdzięcza także zjawisko zwane po angielsku ticking, czyli obecność białych włosków na całym ciele. Nie jest to tak mocne jak na przykład u dereszy, ale jednak na tyle widoczne, że pominięcie tego kroku będzie niedokończeniem pracy. Zaostrzyłam więc swoją białą kredkę akwarelową najbardziej jak się da i zaczęłam zaznaczać włosek po włosku. Tak, to zajęło masę czasu. Zawsze się bałam tej techniki, wydawała mi się potwornie czasochłonna i męcząca. Ale z dobrym podcastem w tle nawet te tycie włoski dłubało się przyjemnie. To moja pierwsza próba z tą techniką, więc nie wyszło idealnie, ale jeżeli mogę dać jakąś radę, to pilnujcie, żeby kredka była super naostrzona, rysujcie krótsze włoski niż wam się wydaje i nie zniechęcajcie się na początek. To zaczyna dobrze wyglądać dopiero jak jest kilkadziesiąt włosków obok siebie. Rysując włoski cały czas pamiętam oczywiście o kierunku, w jakim układa się końskie włosie. Dość gadania, łapcie satysfakcjonujący timelapse. Jak któryś obszar wyszedł zbyt wyraźny, można go nieco stonować przy pomocy gumki chlebowej. Tadam! Gotowe! A nie, jeszcze druga strona. Po spryskaniu Vernixem nasze włoski minimalnie straciły na ostrości, co dało naprawdę fajny, realistyczny efekt. Kredkami akwarelowymi dodałam też resztę detali do kopyt. Pamiętając o spodach oczywiście. I ostatnia prosta. Róż na chrapy i pęciny oraz odrobina pasteli na kopyta. Po ostatniej warstwie Vernixu czas na moje ulubione nabłyszczanie oczu. Obudźmy Meksykanę do życia.
Nałożyłam 1 warstwę na nozdrza i 3 warstwy na oczy, między każdą czekając 30 minut. I jest gotowa. Tak się prezentuje w swoim kantarze. Uwielbiam ten myk z magnesami. Do kompletu dorzuciłam też miniaturowy wianek wykonany na podstawie tutorialu My Froggy Stuff i przerobiłam pudełko po innym tratku na specjalne pudełko Mexikany. Teraz wygląda, jakby była brejerem ze sklepu. Mam wielką nadzieję, że Patce spodoba się ta mini wersja jej klaczy. Zawsze, gdy tworzę coś na prezent dla bliskiej osoby, to daję z siebie 200% mocy i mam nadzieję, że to widać. Praca oczywiście ma swoje błędy. Chciałabym na pewno, żeby kopyta i oczy wyszły trochę lepiej. Ale ogólnie jestem naprawdę dumna z efektu końcowego. Podczas każdego etapu tego projektu czekało na mnie jakieś wyzwanie, jakaś nowa technika do spróbowania. Od magnetycznego kantaru po rysowanie każdego byłego włoska w jej sierści. Jestem mega dumna z tego customa. A wy co o nim sądzicie? Dajcie mi znać w komentarzach. Więcej zdjęć jak zawsze znajdziecie na moim Instagramie, a tymczasem dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w następnym filmiku.